Cześć, dziś pokażę Wam, jak wysiewać nasiona sukulentów. Będziemy wysiewać nasiona Adenium obesum, czyli róża pustyni, Pachypodium lamerei, czyli palma madagaskarska oraz Echinocactus grusoni, czyli kaktus fotol teściowej. Zapraszam. Etap pierwszy, czyli przygotowanie potrzebnych materiałów do wysiewu. Będziemy potrzebować nasiona. W tym przypadku jest to Echinocactus grusoni, Pachypodium lamerei oraz Adenium obesum. Wszystkich nasion mamy po około 10 sztuk. Przydadzą nam się również mini szklarenki, baciki, spryskiwacz z wodą, ciepła woda, aktywator wzrostu brunatne biozłoto, mata grzewcza oraz wcześniej przygotowane podłoże. W tym przypadku jest to włókno kokosowe z perlitem. Etap drugi, czyli namaczanie nasion. Do pustych pojemników wsypujemy nasiona. Najlepiej jest to każde nasiona dawać do oddzielnych pojemników. Nasiona należy wyciągnąć z woreczków i umieścić w pojemniku. Nasiona zalewamy wcześniej przygotowaną ciepłą wodą. Wlewamy około 1/3 pojemniczka. Tak zalane nasiona pozostawiamy do namoczenia. Wystarczy 12 godzin, a po następnych 12 godzinach dodajemy aktywator wzrostu, w tym przypadku jest to brunatne biozłoto. Dosłownie kilka kropel. Po dodaniu aktywatora całość należy wymieszać i odstawić na następne 12 godzin. Etap trzeci, czyli wysiew nasion na wacikach. Ta metoda świetnie się sprawdza przy wysiewie drobnych nasion, takich jak kaktusy. Przy wysiewie nasion na wacikach należy pamiętać, aby waciki umieścić w mini szklarence i na początku dobrze je spryskać wodą. Dzięki temu stworzymy wilgotne podłoże, które ułatwi nasionom kiełkowanie. Nasiona przed wysiewem warto wcześniej namoczyć, ponieważ taki zabieg skraca czas kiełkowania i poprawia ich zdolność wzrostu. Aby łatwiej je rozdzielić, najlepiej przelać ją przez ściereczkę lub drobne sito. Wtedy nie będą się sklejać. Do układania nasion polecam użyć pensety, ponieważ daje to większą precyzję i pozwala równomiernie rozmieścić nasiona na powierzchni waciku. Trzeba pamiętać, żeby nie układać ich zbyt gęsto, ponieważ każda roślina potrzebuje przestrzeni, gdy wypuszcza młode korzonki. Po rozmieszczeniu nasion należy ponownie je spryskać delikatnie wodą, najlepiej cienką mgiełką, aby ich nie przemieścić. Po ułożeniu nasion mini szklarenkę należy przykryć, a otwory wentylacyjne ustawić w połowie otwarte. Dzięki temu wewnątrz utrzyma się odpowiednia wilgotność i jednocześnie zapewnimy dostęp świeżego powietrza. Należy pamiętać, aby regularnie kontrolować wilgotność i wietrzyć mini szklarenkę. To klucz do udanego kiełkowania. Etap czwarty, czyli wysiew nasion w ziemi. W taki sposób wysiejemy nasiona Adenium obesum. Do wysiewu nasion w ziemi najlepiej wykorzystać mini szklarenkę z komórkami do sadzenia. Można ją również zastąpić pojemnikiem z przykrywką. Na początek należy napełnić każdą komórkę ziemią do około 3/4 wysokości. Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne. Bardzo dobrze sprawdza się mieszanka włókna kokosowego i perlitu, która zapewnia odpowiednią wilgotność. Nasiona przed wysiewem powinny moczyć się przez około 24 godziny. Dzięki temu łatwiej kiełkują i szybciej rozpoczynają wzrost. Po namoczeniu należy je delikatnie wyjąć z wody, najlepiej za pomocą pensety. Wykładać po jednym nasionie do każdej komórki. Ważne, aby nie umieszczać kilku nasion razem. Wtedy młode rośliny nie będą ze sobą konkurować i lepiej się rozwiną. Kiedy wszystkie nasiona znajdą się na powierzchni ziemi, należy spryskać je wodą, aby dobrze przylegały do podłoża. Następnie trzeba przykryć je cienką warstwą podłoża. Wystarczy naprawdę niewielka ilość, około pół centymetra. I ponownie spryskać wodą. Ważne, by podłoże było stale wilgotne, ale nie zbyt mokre. Zbyt duża ilość wody może spowodować gnicie nasion. Na koniec mini szklarenkę trzeba dokładnie zamknąć i ustawić otwory wentylacyjne tak, aby umożliwiały delikatny przepływ powietrza. Dla szybkiego i bardziej równomiernego kiełkowania można postawić mini szklarenkę na macie grzewczej
która zapewni stałą, ciepłą temperaturę podłoża. Regularne kontrolowanie wilgotności i właściwe wietrzenie to kluczowy element całego procesu. Etap 5, czyli wysiew nasion w ziemi. W tym przypadku Pachypodium lamerei. Przy wysiewie Pachypodium lamerei bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie nasion. Po wyjęciu z wody, w której były moczone, każde z nich umieszcza się osobno w komórkach mini szklarenki, tak jak w przypadku Adenium obesum, co zapobiega późniejszemu przerastaniu się w siewek. Warto zadbać o to, aby podłoże było lekkie, przypuszczalne i dobrze napowietrzone. Nasiona wystarczy lekko przysypać cienką warstwą ziemi, a całość delikatnie spryskać, tak by podłoże było równomiernie wilgotne. Mini szklarenkę należy następnie zamknąć i zapewnić jej ciepłe, stabilne warunki, np. ustawiając ją w nasłonecznionym miejscu lub na macie grzewczej. Dzięki temu młode rośliny mają szansę szybko i zdrowo rozpocząć kiełkowanie. To tyle. Jak widzisz, wysiew nasion sukulentów jest bardzo prosty. Jest to idealny wybór dla osób początkujących. Pamiętaj, utrzymuj dobrą temperaturę minimum 25 stopni oraz stałą wilgotność. Nasiona sukulentów kiełkują z reguły bardzo szybko, więc pierwszych kiełków możesz się spodziewać już po 2 tygodniach.